Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie na naszym Power Walku, porannym spacerze, którym idziemy po zdrowie. Na Power Walkach także poszerzamy nasze horyzonty i poznajemy nowe miejsca, takie jak chociażby przepiękne szwajcarskie Laax, które Wam dzisiaj pokażemy, z osobą, dla którego właśnie to Laax jest drugim domem. Kogo mam na myśli? Przedstawiam Wam Michała Rębiewskiego. Cześć Michał. Dzień dobry, hej, witam wszystkich. Cześć Mateusz. Cześć, bardzo miło. Dobrze wypowiedziałem Twoje nazwisko, przepraszam. Tak. Jestem... Pod górę myślę, że wiesz, jest ciężko, idziemy, ale tak, Michał Rębiewski. No właśnie, fajnie. Mieliśmy kiedyś okazję się poznać na Szkole Głównej Handlowej, tak? Wspomniałeś w Warszawie, ale kiedyś byłem tam gościem, chyba z jakimś wykładem występowałem, Dokładnie, tak? Siedziałem w pierwszym rzędzie i pilnie słuchałem. No to fajnie. I popatrz, gdzie wylądowaliśmy, na ilu tysiącach metrów? Jakie my jesteśmy teraz wysokości? No teraz już jesteśmy tak pewnie nawet pod 2300, ale tak, za nami górna stacja Laax 2258 Krapson Jump, także no kawał góry. To, co słyszycie, to jest śnieg chrupiący pod naszymi butami. Idziemy pod górę, więc jakakolwiek zadyszka jest wytłumaczalna, już wyjaśniona, ale my tu w dobrej formie jesteśmy. Wyglądamy trochę jak dwaj bracia, ten sam kolor kurtek. Klapeczka powerwalkowa. W prezencie Michał dostał od nas. Dzięki bardzo. Fajnie. Jeszcze raz. No. Przy okazji też musimy pozdrowić jedną osobę, która jest w pewnym sensie ojcem chrzestnym dzisiejszego powerwalka, a mianowicie Michał Ligocki. Nasz znakomity snowboardzista, olimpijczyk, zwycięzca Pucharu Świata. Michał, pozdrawiamy Cię serdecznie. Michał był kiedyś gościem w Powerwalku i to Michał skontaktował nas tutaj. No i też dzięki Michałowi między innymi tutaj wylądowałem. Tak, często też Michał przyjeżdża do Laax ze swoimi zawodnikami i korzysta z uroków tego miejsca. No, na koniec naszego Powerwalka dojdziemy do tak zwanego halfpipe'u, który jest jedyny w swoim rodzaju. Opowiemy, jak wygląda dla tych, którzy słuchają na Spotify i na Apple Podcast, a dla tych z Was, którzy oglądają nas na YouTubie, będziecie mogli to sami zobaczyć. Od kiedy przyjeżdżasz tutaj do szwajcarskiego Laax, Michał? Ty znasz to miejsce znakomicie, ale kiedy to wszystko się zaczęło? No, można powiedzieć, że to już ćwierć wieku, od kiedy tu przyjeżdżam. Miałem kiedyś epizod zawodniczo-snowboardowy i tak właśnie wpadłem na to wspaniałe miejsce. I od razu się zakochałem w klimacie tutaj panującym, w atmosferze, w kolorowości tego miejsca. Kolorowości? Ja widzę tylko kolory białe i niebieskie. Tak, ale jak dojdziemy do halfpipe, to będzie trochę bardziej kolorowa, aczkolwiek czasy, kiedy snowboardziści i freestylerzy ubierali się bardzo kolorowe ciuchy, już chyba przeminęły. Teraz dominuje raczej stonowana czerń, ciemne kolory, takie, które są jednak spokojniejsze, ale wciąż jakby to miejsce, jak widać, właśnie jest bardzo przyjemne dla oka w kolorach blue i white. Tak. Mijamy coś wyjątkowego, czego nie potrafię nawet wyjaśnić, co to jest i jak tutaj to wylądowało. Michał, jestem trochę scary, bo to wygląda jak statek kosmiczny. Ci, co z nas słuchają, tylko musicie nam uwierzyć, to jest kula. Właśnie kula, no olbrzymia kula. Na samym czubku góry. Co to jest? Co to tutaj, że tak powiem, znaczy? Albo można tam wejść do środka? Nie można. Nie, to nie jest, broń Boże, żadne iglo. To Ty mów, a ja przejdę dookoła, dobra? To jest pamiątka, raczej jeden z eksponatów wystawy z sztuki nowoczesnej tutaj w sąsiednim Engadinie. I Reto Gurtner, który jest wizjonerem, twórcą tego miejsca i regionu Laax, bardzo mocno wspiera swoimi pomysłami. Postanowił, że będzie idealnie pasowała ta kula tutaj na
grzbiecie. Ja szczerze mówiąc zawsze jestem oczarowany, jak tutaj mam okazję podejść, czy to latem, czy zimą i sobie popatrzeć na tą kulkę, która, tak jak Mateusz powiedziałeś, nie wiadomo jak tutaj się w ogóle mogła trafić, ale jest. Tak, i tym bardziej, że ona Laks jest... zaskakuje. Lak zaskakuje. Tym bardziej, że to nie jest takie oczywiste miejsce. To nie jest tuż przy tej górnej stacji gondolki, która wciąga tutaj wszystkich, a w miarę daleko. No ale widok zapiera pierś. Widok zapiera Dech w piersi. dech w piersi. O właśnie. Albo dokładnie. piersiach. No. Czyli przyjeżdżasz już tutaj od dawna, Od dawna, znasz to tak. miejsce i co ciekawe, ty wraz ze swoim zespołem w firmie ściągasz tutaj, zapraszasz tak naprawdę, pomagasz w przyjeździe i w pobycie ponad 3000 Polaków w każdym roku, tak? Tak, taką mniej więcej mamy ilość gości i uczestników na naszych wyjazdach. Oczywiście to nie wydarzyło się tak od razu 20 lat temu, że z taką ilością naszych uczestników przyjeżdżaliśmy, budowaliśmy przez wiele lat tę historię, ale no, miejsce bardzo pomaga, wspiera i faktycznie umożliwia ściąganie i ponowne tak naprawdę odwiedzanie tego miejsca. Mamy bardzo wielu klientów, którzy jak raz wpadli do Laks, już nie chcą nigdzie indziej jechać. Ułatwia nam faktycznie jakby i organizację, i jakość tego regionu to zadanie. Myślę, że Laks się bardzo też może różnić od takiego stereotypowego resortu szwajcarskiego, ponieważ, tak jak już wspomniałem, Reto Gutner, wizjoner całej grupy, do której należy region Laks, niesamowicie się stara pokazać, zbudować tę wartość tego miejsca i tutaj mówimy o wielu różnych aspektach, czy to o jakości wyciągów, które są jedne z najnowocześniejszych w Alpach. Jest na przykład od tego roku czynna gondola Flem Express. To jest pierwsza autonomiczna gondola na całym świecie. Działa jak winda, podchodzisz, przyciskasz sobie guzik, na którą stację chcesz pojechać i ta gondola bezpośrednio Ciebie tam zawozi. Także nasi partnerzy faktycznie bardzo mocno inwestują w tą jakość. Organizują światowej klasy zawody snowboardowe, narciarskie, to się nazywa Laks Open. Należy to do Pucharu Świata, ale magia, która towarzyszy temu wydarzeniu, jest niesamowita. Jest masa imprez towarzyszących, czy to muzycznych, czy kulturalnych. Zawodnicy z całego świata przyjeżdżają. Finał w Pipe, o którym już też wspomniałeś, Mateusz, odbywa się po zmroku. Jest specjalnie super doświetlony halfpipe. Przyjeżdża no, naprawdę grube 1000 osób. W tym roku chyba było w sumie tego dnia w resorcie 17 000 osób. Cała masa właśnie osób oglądających na żywo triki, popisy i umiejętności czołówki. Także to jest taki kolejny przykład tego, że nie jest to oczywiste miejsce, nie jest to standardowy region alpejski, tylko ma naprawdę taką fajną, unikalną wartość i faktycznie, Mateusz też chyba już to zauważyłeś po 2 dniach, że wybija się to miejsce na tle wielu regionów przez właśnie tą organizację, kompaktowość, Tak. przemyślenie rozwiązań, czy to tutaj na górze, czy na dole w resorcie, gdzie my i nasi uczestnicy, goście mieszkają. No ciekawe, że wiele razy już słyszałem o tym miejscu. Ja jestem tutaj pierwszy raz, 2 dni jak na razie. Spędzimy tutaj cały tydzień. I to, co wcześniej słyszałem, to od Przemka, z którym razem żegluję, czy od Kamila, który, co ciekawe, też prowadzi czasami powerwalki. Kamil Kozioł, mój trener od wystąpień publicznych. Okay. On też tutaj przyjeżdżał do Was. I oni właśnie mówili, że no, zmieniają sobie raz na jakiś czas, ale najchętniej właśnie wracają do tego miejsca. Z czego to wynika, że to miejsce jest tak wyjątkowe i tak dobrze przygotowane pod osoby, które chcą spędzić czas? A może to jest
Wasza zasługa firmy Zero Gravity, tak, którą zakładałeś 20 lat temu. Dokładnie tak. I to, co moją uwagę zwróciło, ale to proszę ty powiedz, to jest też inne trochę podejście do takiego spędzenia tygodnia w górach. Ja myślę, że jeśli chodzi o tą przewagę laks regionu, której tutaj doświadczamy, to bardzo istotną kwestią jest to, że region jest zarządzany przez jedną firmę. Wszystko dzięki temu jest bardzo mocno przemyślane. Nie ma przypadków, nie ma knajp, które zupełnie nie pasują do charakteru miejsca. Nawet knajpy należą do tej Nawet firmy? knajpy należą do tej firmy. Czyli wyciągi, knajpy, ratraki, Dokładnie tak. co tam jeszcze, restauracje i hotele na dole, apartamenty. Wszystko należy do faktycznie spółki szwajcarskiej Weiss Arena. Taka ładna nazwa. To jest prywatne? To jest Prywatna firma? firma notowana na giełdzie, ale tam chyba państwowego udziału nie ma. Głównym udziałowcem właśnie jest ten wizjoner, o którym wspomniałem, Reto Gurtner, i myślę, że to właśnie też jego zasługą, jego wizję, która jest tutaj wszczepiana na różnych poziomach, powoduje, że to miejsce jest takie unikalne. Na pewno to, o czym chciałbym wspomnieć, to całkiem nowa Freestyle Academy. To jest miejsce, które znamy czy to z Warszawy, czy z innych miejsc w Polsce, czyli tak zwany park trampolinowy, ale ten park trampolinowy polecam. Przejdźcie się i zobaczcie, jak jest skonstruowany. To jest super nowy obiekt sprzed dosłownie kilku tygodni, otwarty był. I intencją, ideą Reto było właśnie stworzenie też takiej popołudniowej sfery, gdzie czy zawodnicy klasy światowej, ale pasjonaci mogą po stoku jeszcze pójść po południu i sobie potrenować w specjalnie przygotowanych czy to trampolinach, czy miejscach. I to właśnie są takie małe smaczki w wielu jeszcze innych obszarach i przestrzeniach, które powodują, że rzeczywiście to miejsce jest na tyle wyjątkowe, unikalne, że jak ktoś tutaj przyjedzie, to chce też kolejny raz ponownie tutaj przyjechać, odwiedzić. I to jest takim magnesem. A to, co my jako Zero Gravity staramy się jeszcze dodatkowo wzbogacić tą ofertę resortu i dodać dodatkowe wartości, to faktycznie prawie każdy jeden tydzień staramy się określić jakąś ideą i już daleko nam do idei stricte imprezowych, muzycznych, DJ-skich. Już chyba troszeczkę z tego e-mail, nasz klient i też polskie społeczeństwo wyrastają. Dużo bardziej starają się skupić na sobie, na swoich potrzebach, na swoim zdrowiu i tym, co faktycznie powoduje, że urlop, wypoczynek jest właśnie super jakościowy, że można odpocząć, można wygodnie się wyspać w super pościeli. Uwielbiam pościel roksową. Potwierdzam. Jest naprawdę bardzo taka cozy, przyjemna i się po prostu zapadasz w tej kołdrze i w tej poduszce. Tak. I faktycznie jakby te różne aktywności, które my staramy się zaproponować klientom, czy to wyjazdy jogowe z dodatkowymi właśnie aktywnościami, chociażby tutaj na 2200 metrów mieliśmy w grudniu kilka sesji jogi, teraz w marcu będzie podobnie, czy fokus na szkolenia, które były od zawsze bardzo ważne dla mnie, żeby nasi klienci faktycznie podnosili swoje umiejętności jazdy, czy na nartach, czy na snowboardzie. To są takie rzeczy, które chcemy w Zero Gravity propagować, pokazywać, że nie tylko jazda na nartach czy na snowboardzie właśnie tworzy taką perfekcyjną kombinację urlopową. I tak jak powiedziałem, jeżeli mówimy o wyjazdach rodzinnych, to oczywiście cały ten pakiet zagospodarowania czasu dla dzieci od stoku przez animacje popołudniowe,
zawody, to wszystko jakby robimy, żeby faktycznie też rodzice mieli możliwość skorzystania z uroków tego resortu, ale no, dzieciaki super robią postępy. Każdy wyjazd kończymy zawodami i rzeczywiście to jest taka fajna wisienka na torcie na koniec pobytu. W poniedziałek rano, tak naprawdę dzień po tym jak tutaj przyjechałem, zabrałem wszystkich tam na dole w Lax na Powerwalka. Okej? Ciemno było jeszcze, ale fajnie, bo ten całe to miejsce, gdzie kończy się, że tak powiem, zjazd i wszyscy już odpinają narty, to otoczone jest budynkami, Tak. apartamentami, bo hotel jest tam troszeczkę, Tak. no ile tam, raptem 50 metrów dalej. Dokładnie tak. I to jest niesamowite, bo pierwszy raz jestem w miejscu, mieszkam, gdzie no, salon czy tam sypialnia wychodzą po prostu tak, że mogę zobaczyć, kto w jakich butach narciarskich jeździ. Nie to, żeby mnie to interesowało, ale mówię wam po prostu, jakie zbliżenie, że tak powiem, mam jaki fokus na to, co jest. Mało jest takich miejsc, gdzie mieszkasz tak naprawdę już na stoku, a wszystko jest skompaktowane, prawda? Bo to nie jest nie wiadomo jak duża miejscowość, ten Lax. Natomiast to jest wszystko tam na miejscu, bo jesteśmy teraz na górze, opowiedziałeś dużo o tym, co robicie na stokach i na całej aktywności. No po to tak naprawdę przyjeżdżamy tutaj na te ferie. Natomiast prawda jest taka, że tam, na dole, to dopiero są fajne tereny i miejsca. A propos tego Powerwalka, w środę, w piątek chcę zabrać wszystkich na tą wieżę i na tą kładkę. Okej. Mówię wszystkich, czyli was, drodzy powerwalkerzy i powerwalkerki, na tą kładkę, która idzie w takim lesie, w takim parku, prawda? Tak, to jest tak zwany treetop walk, czyli ścieżka w koronie drzew, tak ładnie to się nazywa po polsku. Zbudowana przez człowieka. Zbudowana przez człowieka i faktycznie z jednej części Lax do drugiej można się przejść właśnie w koronie drzew, tam chyba z ponad kilometr drogi. Tam chyba właśnie pod nami teraz gdzieś to jest. Ja na pewno też bardzo rekomenduję wizytę nad Kaumasee. To z kolei tam w głębi, akurat już teraz w cieniu, to się nazywa Karaiby Szwajcarii. Okay. To poczekaj, zanim przejdziemy tam jeszcze, to na chwilę wróćmy na sam szczyt, Jesteśmy, tak. bo stanęliśmy na tarasie, tu gdzie odbywają się zawody Pucharu Świata, o których wspomniałeś, w halfpipe, tak? To jest konkurencja olimpijska, w której też startował Brelok, czyli Michał Ligocki, jeszcze raz pozdrawiamy, i wielu innych polskich snowboardzistów. Takich miejsc wielu nie ma na świecie, co? Tutaj akurat mamy przed nami faktycznie dwa pipe'y. Jeden jest bardziej amatorski, drugi jest tak zwany super pipe, ten drugi, i to właśnie tam się odbywają zawody Lax Open. No, miejsce wtedy zupełnie inaczej wygląda, bo oczywiście są zbudowane trybuny, super jest wszystko jeszcze doświetlone. No i panowie, którzy latają, albo panie na ładnych parę metrów jeszcze nad tak zwany coping. Zawody jeszcze się odbywają też w slopestylu i to wydaje mi się, że też już chyba się stała dyscyplina olimpijska. Jeszcze raz powiedz slopestyle, czyli co to jest takiego? To jest jazda freestyle'owa po przeszkodach. A tak. I to chyba miało właśnie swoją też inaugurację chwilę temu. Także to też jakby tutaj przy okazji zawodów Lax Open się odbywa. W jakim miesiącu to się odbywają zawody Lax Open? Lax Open się odbywają w styczniu. Okay. To jest kontynuacja zawodów Barton European Open. Barton to jest taka ikoniczna marka snowboardowa. Tak jest. To jakoś tak tutaj wyszło. A z kolei od 10 lat już zawody się nazywają Lax Open. Barton cały czas wspiera. Donna Carpenter, czyli żona już świętej pamięci Jake'a Bartona, zawsze tutaj jest. Otacza taką swoją bardzo pozytywną aurą te zawody, występuje na różnych panelach dyskusyjnych. Także to też jakby pokazuje, jak ważne
są zawody i jak ważne jest to miejsce dla tego właśnie snowboardowego community. Wróćmy na dół, czyli to, co się dzieje na dole w Lax. Wspomniałem o tych bardzo wyjątkowych architektonicznie apartamentach, w których też się teraz zatrzymaliśmy, ale jest też hotel. Są też, co tam jeszcze, gdzie można pomieszkać? Jest faktycznie już w tym momencie, wydaje mi się, że w apartamentach to mamy z 1500 łóżek, które można zająć. Każdy budynek jest zrobione tak naprawdę według tego samego stylu architektonicznego i nieważne, czy został zbudowany 16 lat temu, czy oddane w tym roku. Wszystkie wyglądają prawie że identycznie, jakimiś drobnymi szczegółami się różnią. I faktycznie Rocks Resort, bo o tym ośrodku mówimy, jest to pewnego rodzaju właśnie ikona Lax. Jeden któregoś roku chyba nawet jakieś fajne nagrody architektoniczne zgarnął. Należy do sieci Design Hotels. I to jest rzeczywiście jakby miejsce, które ściąga uwagę, nawet jeżeli ktoś tutaj nie był. I nie mówię tylko o kliencie z Polski. To jak rozmawiam sobie z ludźmi z branży turystycznej, to wszyscy bardzo tak fajnie się wypowiadają o tym miejscu i rzeczywiście jest to pewnego rodzaju magnes, który ściąga do Lax, bo właśnie to mieszkanie, zakwaterowanie na samym stoku przy dolnej stacji wyciągów powoduje, że jakby ta jakość pobytu i ta wartość urlopu naprawdę jeszcze bardziej wzrasta i właśnie nie trzeba tracić czasu na dojazd, a jednocześnie mieszkamy w super jakościowych apartamentach. Tuż obok jest faktycznie jeszcze kilka hoteli. Musimy uważać, żeby nie wejść na stok, co? No tak. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj na górę. A, czyli znowu pod górę. Okay. Dobrze, będzie. To tylko na zdrowie nam wyjdzie, Dokładnie a my tak. w Power Walku idziemy po zdrowie. Dokładnie tak. Aktywność taka fizyczna jest fajna. Także no, właściwie wszystko, co potrzebujesz do fajnego, jakościowego pobytu, wypoczynku, tam oczywiście znajdziesz, łącznie właśnie z tą Freestyle Academy, o której wcześniej wspomniałem, i czy właśnie te treetop walki, czy jeziorko Kauma, które też jest bardzo urokliwe. To wszystko powoduje, że nawet jak już przyjeżdżasz tego Lax N raz, Tak. to cały czas masz jakąś taką możliwość odkrywania rzeczy na nowo albo zupełnie nowych. I to po prostu się to miejsce nie nudzi. Tak. Michał, super nam o tym opowiedziałeś. Na koniec chciałem o dwie sprawy zapytać się Ciebie. Pierwsza to Szwajcaria do najtańszych nie należy. I my to mówimy zawsze wprost, jak sprawy się mają i tak dalej, ale fajnie mieć taki obraz, no bo Ty jesteś w branży turystycznej, organizujesz świetne wakacje dla klientów indywidualnych i grupowych i tutaj masz ten pogląd też, co się dzieje w Austrii, jak jest to we Włoszech, we Francji. Które z tych państw jest, w jakiej kolejności można by powiedzieć, i jak to jest umiejscowione dzisiaj ze Szwajcarią? Wiesz co, ja chyba chciałbym tak naprawdę rozmawiać o wartości, czyli jaką wartość otrzymujesz przyjeżdżając tutaj czy z rodziną, czy z przyjaciółmi na wakacje, i ja mam takie wrażenie, że jeżeli sobie to przeliczysz, ile tak naprawdę Ciebie kosztuje taki wyjazd, ile czasu spędzasz na stoku, jak jakościowo możesz też miło spędzić ten czas, to ta różnica, która już też w ostatnich latach się naprawdę zniwelowała i Szwajcaria stała się przystępniejsza na pewno niż to było te 10-15 lat temu. I te ceny już tak bardzo nie odbiegają od Eurolandu, nazwijmy go w ten sposób. Tak. To za tę jakość naprawdę warto zapłacić. Ja oczywiście nie będę się wypowiadał o subiektywnych preferencjach czy naszych gości, czy ogólnie osób, które korzystają z wyjazdów i resortów alpejskich. Tutaj na pewno nie ma tej fiesty włoskiej, dla której też wiem, że bardzo dużo Polaków jeździ, ale z drugiej strony nie masz też
dużej ilości osób na stoku. Tak. Trasy są, z mojego właśnie chwilowego doświadczenia, naprawdę dobrze przygotowane, ale nawet nie chodzi jakby o samo przygotowanie, bo to myślę, że wszędzie tak samo dobrze, czy Austriacy, czy Francuzi, czy Szwajcarzy robią, tylko jest naprawdę odczuwalna mniejsza ilość osób na trasach, a co za tym idzie, dłużej one są w takiej fajnej kondycji, jak na przykład tutaj ta czarna ścianka, na której ja nie widzę ani jednej muldy, Tak. a jest godzina już późnawa. Więc chociażby dla takiego aspektu mniejszej ilości osób na stoku, a co za tym idzie lepszej jakości jazda, bardziej bezpiecznie, też no, możesz faktycznie jakby poczuć się troszkę bardziej w górach, w momencie kiedy, o właśnie, proszę, mamy jedną osobę na stoku, o tam jeszcze druga. I faktycznie jakby no, czujesz się jakbyś był w takim sercu, w sercu gór. I mi się to na przykład bardzo podoba, a tak jak powiedziałem, każdy myślę, że może mieć inne preferencje. Ja zapraszam bardzo gorąco do Laax i myślę, że każdy powinien chociaż raz przyjechać do tego miejsca, a czy zostanie na kolejne, to już będzie oczywiście decyzja każdej osoby i każdego naszego gościa. Super, fajnie. Ja podpisuję się pod tym, co Michał powiedział. Naprawdę to jest takie miejsce, które warto odwiedzić i które już wiem, że będziemy tutaj wracać. Super. Mamy we Włoszech jedno takie miejsce, nazywa się San Pellegrino, wracaliśmy tam, ale teraz, że tak powiem, już zamieniam to właśnie na Laax, więc będzie fajna destynacja do powrotu. Tym bardziej, że jeszcze nie odwiedziliśmy tamtych tras. O tak, A to tam jest ciekawe. bardzo ciekawie, tam jest w ogóle UNESCO Tectonic Sadrona area. Taka już ostatnia ciekawostka, Afryka weszła pod Europę albo na odwrót, ale generalnie to właśnie tutaj mamy przykład na tych grzbietach, jak to wygląda. Chyba faktycznie Afryka pod Europę, bo na górze są starsze góry, na dole są młodsze. Proszę. A to ciekawostka, zupełnie teraz inaczej będę patrzył na te góry. Dokładnie Na tak. te Także koniecznie pojedźcie na drugą stronę, Tak. bo jeszcze trochę przed Wami te zwiedzania tego regionu. Super, fajnie. Michał, wielkie dzięki. Super, dzięki Miło bardzo. było pospacerować razem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam od razu na jutrzejszy Power Walk, który poprowadzi Joanna Flis. Jak zwykle będzie Joanna, jak prowadzi powerwalki, to pomaga nam, robi takie ćwiczenia, wzmacniając naszą uważność. I co czwartek prowadzi taki powerwalk, więc dołączajmy do Asi, a ja zapraszam Was znów do Laax, do Szwajcarii na piątek, więc w tym tygodniu będzie sporo wejść tutaj, różnymi ścieżkami pochodzimy. Jeszcze raz, dzięki Michał, bardzo. wszystkiego Dzięki dobrego, bardzo. do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Powerwalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Powerwalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.